Cześć wszystkim. Trochę ponad rok temu nagrałem dla Was wideo na temat Hyundai'a Ioniq, elektrycznego samochodu. To wideo było nagrane mniej więcej po 2 miesiącach użytkowania auta i poświęcone było zasięgowi autostradowemu tegoż modelu. Dzisiaj, a więc po 1,5 roku użytkowania tego samochodu i przejechaniu około 15 000 mil, chciałbym podzielić się z Wami dodatkowymi uwagami, jakie mam, jakie zauważyłem przez czas użytkowania tego samochodu. Pierwsze wideo było takie bardzo na świeżo, wiadomo, wszystko co nowe jest entuzjastyczne i piękne. To wideo pragnąłem nagrać troszeczkę bardziej sceptycznie, bardziej podchodząc już z pewnego rodzaju doświadczenia. Pierwsza sprawa, jaką chciałem poruszyć, to jest jakość wykonania. Jeśli chodzi o jakość wykonania tego auta, naprawdę nie mam uwag. Nie jest to auto z górnej półki, nie jest to Lexus, nie jest to Mercedes, nie jest to samochód z najdroższych modeli, a jednocześnie jego jakość wykonania jest zupełnie przyzwoita, nie można się do niczego specjalnie przyczepić. Po roku użytkowania i tak jak powiedziałem, po 15 000 mil przejechanych, nic nie trzeszczy, nic nie wydaje dziwnych odgłosów, których na początku nie było, nic nie zrobiło się luźne, wyrobione, miękkie i tak dalej, i tak dalej. Pod tym względem nie mam najmniejszych uwag do użytkowania tego samochodu. Uważam, że jest wykonany solidnie. Co prawda na pewno na jakość komponentów, na pewno na to, jak ten samochód zachowuje się po roku czasu, wpływ ma to, że jak wiecie, użytkuję ten samochód głównie na autostradach, przejeżdżając około 35-40 mil dziennie. No i jest to trochę inna jazda jednak. Jest to jazda po drogach, gdzie nie ma specjalnie dziur, praktycznie wcale. Jazda z grubsza ze stałą prędkością, gdzie takiego dynamicznego przyspieszania jest trochę, niewiele. Hamowania jest bardzo niewiele, tak. I prędkość jest praktycznie stała cały czas, tak. O prędkości i o cruise control za chwileczkę, bo to jest też jedna z rzeczy, którą chciałbym poruszyć w tym materiale. Dobrze, pomówmy o wadach i zaletach po 18 miesiącach użytkowania. W zasadzie wszystkie zalety sprowadzają się do systemów elektroniki, która jest myślę, że wysokim i dobrym punktem tego samochodu i dużą zaletą auta. Najważniejsza, najbardziej przydatna, najbardziej moja ulubiona zaleta to system Smart Cruise Control. Wszyscy znamy, praktycznie wszyscy znają Cruise Control, tak, z samochodów benzynowych, nazwijmy to, czy też diesla. System ten pozwala nam utrzymać stałą prędkość podróżowania. Był on w miarę wygodny już wtedy. Natomiast Smart Cruise Control jest krokiem do przodu i jest milowym krokiem do przodu. Należy zupełnie zmienić punkt widzenia na ten system. System utrzymuje stałą prędkość jazdy, ale jeśli poruszasz się za samochodem, który jedzie przed Tobą, utrzymuje on stały dystans do tego samochodu. Czyli załóżmy, nie wiem, poruszasz się z prędkością 70 mil na godzinę, przed Tobą jest samochód, który porusza się z prędkością 60 mil na godzinę, dojedziesz do tego samochodu, samochód automatycznie utrzyma zaprogramowany dystans. Tutaj są 4 opcje dystansu, który można zaprogramować. Zaprogramowany dystans zostanie zachowany, prędkość zostanie zredukowana do prędkości samochodu, który jedzie przed Tobą, tak długo jak nie wrzucisz kierunkowskaza, nie zmienisz pasa. Wtedy samochód automatycznie znowu przyspieszy do prędkości, która została przez Ciebie zadeklarowana. Samochód zwolni do momentu zatrzymania się, jeśli taka sytuacja nastąpi, czyli jeśli samochód przed Tobą będzie jechał i będzie zwalniał, Twój samochód będzie zwalniał również. Jeśli on się zatrzyma, Ty zatrzymasz się za nim. Jeśli on ruszy, Ty ruszysz automatycznie, jeśli ruszy w przeciągu 3 sekund. Po 3 sekundach będziesz musiał dotknąć pedał gazu albo klawisza na kierownicy. Chodzi o to, żeby jeśli stoisz w korku gdzieś tam dłuższy czas, żeby nie nastąpiła sytuacja, że samochód sam odjedzie bez Twojego, nie wiem, zauważenia tego, tak? Więc jest to dodatkowe takie ograniczenie, które kompletnie nie przeszkadza. Tak jak mówiłem, mój ulubiony system, używam go non-stop, używam go cały czas, używam go wszędzie praktycznie. Używam go jadąc autostradą, używam go także jadąc w korku, czy to na autostradzie, czy to w mieście. Dlatego, że jest po prostu bardzo wygodny. Myślę, że to jest największa zaleta tego samochodu. Zaleta numer 2, odzyskiwanie energii w opcji auto. Opcja auto działa zbliżenie do Smart Cruise Control.
To znaczy samochód, jeśli jedziesz i zdejmiesz nogę z pedału gazu, samochód będzie sobie jechał. Natomiast oczywiście powoli zwalniając, natomiast jeśli samochód przed tobą przyhamuje, twoje auto przyhamuje również, odzyskując jednocześnie energię. To samo, co jest bardzo ważne, odzyskiwanie energii działa również, jeśli nie wciśniesz hamulec. Oczywiście nie awaryjnym hamowaniem, bo wtedy hamujesz normalnymi hamulcami. Natomiast jeśli użyjesz hamulca do zwalniania, w pierwszej kolejności zostanie wykorzystywany system odzyskiwania energii, czyli samochód zostanie spowolniony poprzez odzyskiwanie energii. Oszczędza to hamulce, ale przede wszystkim ma olbrzymi wpływ na zasięg samochodu. Niestety ten system nie zatrzyma samochodu, czyli on działa, z tego co pamiętam, do 30 mil na godzinę. Później się wyłącza, czyli samochód przyhamuje. Oczywiście przyhamuje bardziej, z tego co pamiętam, przyhamuje pewnie do około 10 mil na godzinę, czyli takiej bardzo powolnej jazdy. Natomiast potem traktuje to jako tryb manewrowy, czyli jeśli samochód przed tobą się zatrzyma, to w tym wypadku ty po prostu wjedziesz mu w tyłek, jeśli zatrzymasz swojego samochodu, co nie nastąpi, jeśli masz uruchomiony system Smart Cruise Control. Smart Cruise Control zatrzyma samochód, odzyskiwanie energii w opcji auto samochodu nie zatrzyma. Kolejna istotna, bardzo według mnie zaleta, to jest system kontroli pasa ruchu. Na początku wydawało mi się, no przecież trzymam ręce na kierownicy, patrzę co się dzieje, no nie jeżdżę slalomem. Nic bardziej mylnego, tak? Ten system trzyma cię na środku twojego pasa ruchu, mniej więcej na środku, oczywiście nie jest on jakoś tam straszliwie przewrażliwiony i nie reaguje na każde, nie wiem, 5 cm twojego położenia względem pasa ruchu, ale jeśli zaczynasz niebezpiecznie zbliżać się do lewej czy do prawej krawędzi drogi, on delikatnie skoryguje kurs jazdy samochodu na środek. Czujesz to wyraźnie na kierownicy, bo to kierownica pociągnie twoje ręce w lewo czy w prawo delikatnie. Oczywiście, no nie tak, że nie możesz tego zaoponować, tak? To jest wyczuwalne i kiedy się temu poddasz, to nastąpi. I tak jak mówiłem, no wydaje mi się, że Jezus, przecież to nie ma kompletnie znaczenia, bo jadę, prowadzę. Zdziwicie się, jak często poczujecie, że samochód delikatnie koryguje kurs jazdy, dlatego że zbliżyliście się do lewej czy prawej strony drogi. Ten system również działa powyżej prędkości chyba 20 mil na godzinę, więc jeśli jedziemy gdzieś tam w korku, niestety nie działa. Przydałoby się, szczerze mówiąc, fajnie by było, ale ze względu właśnie na to, żeby kierowca zbytnio się nie rozleniwił. Chyba taka opcja nie jest wzięta pod uwagę, bo technicznie według mnie przeciwwskazań nie ma żadnych. Tak? Stosowany jest radar i wspomaganie kierownicy działające w odwrotną stronę. Z zalet co jeszcze? No na pewno bezkluczowe otwieranie, tak? Gdzie podchodzimy do samochodu z kluczykiem w kieszeni, otwieramy drzwi, zamykamy drzwi, otwieramy bagażnik. To są opcje takie, które są fajne człowiekowi. Wydaje się, że przecież to nie jest wielka sprawa. Dopóki nie zacznie tego używać, nagle okaże się, że można mieć ręce zajęte, nie trzeba gmerać w kieszeniach, żeby znaleźć kluczyka, żeby otworzyć samochód. Bardzo wygodna opcja. Jeśli chodzi o wady, 3 takie najbardziej widoczne mi się przedstawiły przez ten okres użytkowania samochodu. Po pierwsze i zasadnicza i największa wada, nie rozumiem tego, mam tą uboższą wersję samochodu, jest SE i Premium SE, ja mam tą uboższą, brakuje jej właśnie kilku opcji elektroniki, natomiast brakuje jej również czujników z przodu. Kompletnie nie rozumiem, bo wydaje mi się, że jest to element, który praktycznie kosztuje tak niewiele, zwłaszcza jeżeli są czujniki i kamera z tyłu, więc to jest kwestia tylko czujników z przodu. Nie rozumiem kompletnie, dlaczego zrezygnowano z tego. Według mnie największy błąd, bardzo brakuje. Oczywiście no, po jakimś czasie poznasz obrys samochodu na tyle, że będziesz wiedzieć, jak daleko twój przedni narożnik jest do jakiejś przeszkody, natomiast no, jest to zawsze takie uczucie o jakoś blisko, nie blisko, prawda? Według mnie największa wada. Druga wada, która mnie denerwuje i to wydaje się, że jest drobiazg, natomiast jest to naprawdę denerwujące. Nie wiem, może ja tego nie znalazłem, aczkolwiek starałem się to znaleźć. Tą wadą jest brak możliwości wyłączenia ładowania samochodu z wewnątrz samochodu. Czyli jeśli ładujesz z ładowarki publicznej, wyłączasz to za pomocą tej ładowarki i tu problemu nie ma. Natomiast jeśli ładujesz w domu, należy przerwać ładowanie za pomocą aplikacji. A co jeśli, nie wiem, pojadę do kogoś, podłączę samochód do jego gniazdka sieciowego w domu i będę chciał przerwać ładowanie, a nie wziąłem ze sobą telefonu. No okaże się pewnie to problemem, tak? Bo wyjęcie wtyczki przy ładowaniu nawet 2,2 kW
powoduje i łuk elektryczny na tyle duży, że wyskakują bezpieczniki. Więc no bez sensu, tak? Jeśli jest przycisk 1, 2, 5, 10 w samochodzie, dlaczego nie umieścić przycisku, który, nie wiem, przytrzymany przez 3 sekundy powoduje przerwanie ładowania? Chyba jest coś w bagażniku, jakieś emergency, gdzieś tam pod podłogą bagażnika, ale no znowu, no nie o to chodzi, żeby grzebać gdzieś tam i wyszukiwać emergency wyłącznika, tak? To jest emergency, natomiast mówię o zwykłym wyłączniku. Jego mi absolutnie brakuje. I wada numer 3, pewnie najmniejsza, wynikająca z akumulatorów, to jest płytki bagażnik. Na początku wydawało mi się, że to nie jest aż tak poważna sprawa. Natomiast jeśli używasz rolety, która przykrywa bagażnik, to głębokość tego bagażnika jest bardzo niewielka i nawet gdzieś tam mała walizka postawiona na sztorc mieści się dosłownie na styk. Siatka z zakupami mieści się, taka większa mieści się na styk. Jeśli coś z niej wystaje, to już trzeba ją albo położyć, albo nie zapinać rolety. Fajnie by było, gdyby był większy, głębszy o 10 cm. No i to generalnie wszystko, jeśli chodzi o te rzeczy, które zauważyłem. Tak jak widzicie, zdecydowanie więcej plusów jak minusów. Minusy to raczej takie drobiazgi, aczkolwiek życie podobno składa się z drobiazgów. I drobne rzeczy, które codziennie człowiekowi stają na drodze, powodują irytację po pewnym czasie. Tak? Dziękuję Wam bardzo. Jeśli podobał się materiał, proszę zalajkujcie mój profil. Będę chciał umieszczać tutaj jeszcze więcej materiałów odnośnie różnych technicznych nowinek. Jestem osobą, która lubi technikę i chciałaby ją Wam przybliżyć od czasu do czasu. Trzymajcie się, do następnego razu. Chciałbym rozszerzyć kilka słów też na temat zasięgu, na temat poprzedniego wideo. Spodziewałem się, że po roku czasu zasięg będzie się kurczył, no bo wiadomo, wszystko się zużywa, tak? Zwłaszcza akumulatory, ich pojemność nie rośnie z czasem, a wręcz maleje, tak? Wraz z kolejnym ładowaniem i spodziewałem się tutaj zmiany. Zastanawiałem się, jak duża ta zmiana będzie. No i okazuje się, że nie mogę powiedzieć znowu niczego złego, wprost przeciwnie. Jestem pozytywnie zaskoczony. Znów tutaj bardzo ważna uwaga, tak? Ja nie jestem typowym użytkownikiem, ponieważ ładuję samochód w 99% pod domem. Korzystam z najwolniejszej z możliwych ładowarki 2,2 kW. Czas ładowania jest długi, ale mi to nie przeszkadza, bo ładuję co 2 dni przez noc i kawałek dnia, tak to nazwijmy, tak? Czyli robię około 100 mil. Po przejechanych 100 milach ładuję go przez noc i kawałek dnia, tak jak mówiłem. Nie zależy mi na szybkim ładowaniu. Z szybkiego ładowania, takiego bardzo szybkiego, tych ultra fast chargerów korzystałem, nie wiem, może 5 razy przez ten rok. Gdzieś tam jadąc na trasie, gdzie mój cel był poza zasięgiem maksymalnym samochodu, tak? Także w drodze powrotnej doładowywałem na szybkim chargerze, ale tak jak mówiłem, to były pojedyncze sytuacje. Podsumowując baterię, nadal ładuje się do 100%. Nie ma jakiegoś takiej sytuacji, że kończy się ładować i pokazuje 98%, co stanowiłoby, czy 99%, co stanowiłoby informację o tym, że bateria się w jakiś tam sposób zużywa. Co do realnego zasięgu jest śmieszna sprawa, bo on się zwiększył. Zwiększył się zdecydowanie po upgrade'zie software'u, który został popełniony podczas przeglądu po roku czasu, czyli gdzieś pół roku temu. I zarówno zimowe, jak i letnie ociągi poprawiły się o około, nie wiem, 10% załóżmy. I faktycznie, na początku byłem zaskoczony, natomiast sprawdziłem, to nie jest taka informacja fejkowa, nazwijmy to, czyli zasięg na wyświetlaczu jest większy, a realnie jest to samo albo mniejszy. Nie, faktycznie się ten zasięg zwiększył. Myślę, że zostało upgrade'owane i jeszcze poprawione odzyskiwanie energii, tak? Myślę, że tutaj gdzieś tam ten wpływ software'u, który tym zarządza, to spowodował.